Gładzik, równiak. Ale to nie będzie film o siekierze, tylko o domku. Szybkie ogłoszenie bushpasterskie, bo pytacie o toporek z Julii. Chyba nie chcecie, żebym ja go poużywał 3 minuty i od razu Wam opowiadał farmazony. Nie będę robił z gęby cholewy. Poużywałem tak jak wyszło ze sklepu. Była tępa jak nieszczęście. Teraz ją trochę podtuninguję, ale żadnych specjalnych historii nie będę z nią wyczyniał. Po prostu podrównam szlif, trochę go podniosę, naostrzę kamieniem, zobaczymy jak się zachowuje po tuningu. Zamówiłem jeszcze Yuko 600. Mam starą Yuko 400, którą też sobie podtuningujemy i poużywamy. Yuko 600 i będziemy mieli przynajmniej jakieś porównanie, nie? Żeby ten film miał jakąś wartość też dla ludzi, na przykład, którzy szukają niedrogiego toporka. Ten kosztował 4 dychy. Teraz zamówiłem Yuko 600 za 40 chyba 8 z Allegro, ale tą wersję Lux. Troszkę lepsza jest, chociaż też ją trzeba głasknąć. Potestujemy, porównamy sobie, wtedy będzie z tego film. Później weźmiemy się za kamień, a później się weźmiemy za robotę, za domek. Zamówiłem plandekę 4x4, budowlaną, ale taką grubszą, brązową, 200 gramów na metr kwadrat, grubszą gramaturę i chcę postawić na stałe tutaj sobie Adirondacka, to raz. A dwa, zamówiłem 4x4, bo też jak widzieliście film o tanim bushcrafcie, chyba przedostatni czy przedostatni, tam miałem plandekę 3x3 i chcę zobaczyć, ile miejsca jest, jak się zrobi ten taki zamknięty klin czy półpiramidę z podłogą i z drzwiami, że zupełnie zamknięta jest plandeka jak namiot, ile miejsca jest w 4x4. Starałem się zrobić równą krawędź z tej i z tej strony. Pilnikiem trójką, nie? Befana, najlepsza. Amerykanie się jarają swoimi pilnikami, bo Befany nie znają. Nie wiem, czy nie powinienem jeszcze wyżej. Zobaczymy, jak ta geometria. No to toporek, nie? Do gałęziówy to nie jest siekieromłot. Dobra, weźmiemy kamień. A, taki uczciwy tuning, jak będzie potrzeba, to się zrobi jeszcze w kanciapie. Było kiepsko z nią, jeżeli chodzi o fabryczną ostrość. Po skórce drutka nie ma. No i panie. Nie ma wiadomo co jej za dużo podnosić tego szlifu, bo się będzie wtedy wywijać albo szczerbić, nie? Sądzę, że wywijać bardziej. Bo to pewnie nie jest jakiś tam super twardy materiał, widziałem po pilniku. Po 10 minut roboty max. Tylko zwykłe podstawowe narzędzia, więc spoko. Nie zobaczymy jak długo pozostanie ostra. Dąb. Ostra jest. Zobaczymy jak długo tylko. Parę takich cienkich sobie zrobię, żeby poglądowo sobie przypiąć to pierwsze rozstawienie, nie? Tego trójkąta z podłogą. Tylko sobie naostrzę patyki po prostu. Małe jakieś takie. Martini też chcę nagrać recenzję. Nie wiem, czy to jest Mora Killer. Kosztuje chyba co do złotówki tyle samo, bo 100 chyba 16 czy 117 zł. No możemy też porównać z Morą Classiciem, tą starą 2.0, której już nie robią. Weźmiemy 1.0, tą, którą teraz robią zamiast 2.0 i sobie porównamy, też będziecie mieli jakiś tam pogląd, nie? Są plusy i minusy, wiadomo, jak w życiu. Żeby sznurek nie uciekał. Wiecie dlaczego się fazuje śledzie przed wbijaniem? Bo jak się nie sfazuje, to się rozłażą, rozklepują się, a jak się sfazuje, to się nie rozklepują. To weźmy się za... Wkurza mnie ta pochwa tylko. Weźmy się za to pierwsze rozstawienie plandeki. Musimy sprawdzić, bo jak zamawiałem tą plandekę, to ludzie czasami narzekają, że niby jest 4x4, a nie ma 4x4. To sobie od razu sprawdzimy. Sprawdzimy, czy firma nas robi w balona, czy nie, która to sprzedaje, czy produkuje. Chyba wykorzystam sytuację i skoro już tu jestem i mam pilnik... O! Oczywiście to nie jest do noszenia raczej, chyba że ktoś bardzo się uprze, ale... No bo ciężka, nie? 4x4 to 16 metrów razy 210 chyba bodajże gramów. O, ale fajna, bo brązowa też, w kolorze ziemi, ale już taka gruba, nie? No bo te zwykłe planteki mają 90, 80, 85 to już jest taka folijka, nie? 90, 120 niektóre mają. I zaraz wam powiem, ile za to zapłaciłem, bo jest wszczepiona faktura. 75,44. Zobaczymy faktyczny rozmiar.
i zobaczymy, czy ma oczywiście oczka na środku. 4×4, Premar, grubość mega gruba. Rozłożyłem, zmierzyłem i faktycznie ma 3,82 na 3,83, ale ma oczka na środku. Faktycznie plandeka, która jest sprzedawana jako plandeka brązowa 4×4, nie ma 3×4, ludzie mają rację, nie ściemniają w komentarzach. Ale to napiszcie, ile ma faktycznie, bo jak ktoś potrzebuje faktycznie 4×4 i zamówi i wyjdzie 3,80 na 3,80 tam z groszem, to może te 10 cm, 10 czy 12 czy 15 cm to jest sporo, nie? To nie jest nic. A później na końcu pogadamy sobie o budowaniu tych schronień takich bushcraftowych na YouTubie, nie? Szczególnie. Nie będę się do nikogo srał, tylko chcę na coś wam zwrócić uwagę, bo może kogoś to wkurzać, może się czuć zawiedziony na przykład, nie? Jak zacznie to robić. Ale to na końcu, najpierw postawmy chałupę, póki jasno. Mam nadzieję, że ona jest tak pi razy oko kwadrat. Fajne to rozstawienie, bo z podłogą. Fajne to rozstawienie, bo całkowicie zamykane. Odbity 3-4 śledzie i można je postawić też bez drzew. Dobra. Ja pierdzielę, ale to będzie chałupa. To na 2 osoby spokojnie, co? No. Do tego rozbicia plandeki optymalnym rozmiarem to jest 3,5 na 3,5. Idealnie bym powiedział, a nie mierzone, to od tego innego ustawienia. No mi się podoba to rozstawienie plandeki. Jak już gleba, to jest jedno z, można powiedzieć, ale ten Adirondack też, bo on jest fajny o tyle, że no dobra, pogadamy, jak będziemy go rozstawić. O kurczę. Jeszcze jakbym odciąg zrobił? Spore. Już nie będę robił odciągu, bo mi szkoda czasu. Ale jakby jeszcze był odciąg, no i można się zamknąć w razie czego. No spoko. 4×4, ale 3,5 na 3,5 też by dało radę, ale 4×4 to jest Hadira. No. Okay. Dobra, 3,83 na 3,83, nie? Jakby wiało, czy padało, czy coś, tak rozbite przy ognisku, żeby ciepełko, to nawet by się nie zamykał, nie? No tak jak powiedziałem, chyba na tym właśnie filmiku, co byliśmy z Bondem, co robiliśmy tani bushcraft, tu by mogło być przezroczysta folia, a jak już dał z tyłu za plecami NRC, to jak prawie jak super shelter. A 3,5 na 3,5 bym sprawdził, ale tych budowlanek nie ma 3,5 na 3,5. Chcecie obejrzeć co i jak? Bo tam część ludzi mnie dopytywało o szczegóły, jak robiliśmy tam to rozstawienie, to teraz wam uczciwie pokażę co i jak. Tu jest przypięty jeden bok. I śledzie są tu i tu. Tu jest 2 metry na 2 metry na przeciwprostokątna. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, jakby co. I to sobie można przypiąć. Ścianę boczną, albo tworzyć, nie? Bo można sobie też tędy włazić, a tą boczną przypiąć. To można by też zrobić tak. Wtedy tą zapiąć na stałe. A tu by było wejście. 2 mniejsze osoby pewnie by się też wyspały, nie? Ja tak patrzę pod siebie, to jeszcze graty, plecak, wszystko by tu wsadził. A tu dałem odciąg po prostu. Tutaj. No dobra, weźmy się za tego prawdziwego, co chcemy tu rozstawić na stałe. Przygotowałem sobie 6 pętelek z chińskiego parakordu i 6 kołeczków, żeby odciążyć trochę te oczka nieszczęsne, które są tragicznej jakości. Adirondacka można rozstawić na 2 kijach, ale można też rozstawić na poprzeczce, na cięciwie, nie? Na ridgeline. Ale zaczynamy od tego, że bierzemy róg i mamy środkowe oczko i drugie środkowe oczko i te przypniemy do ziemi. Ten róg można sobie podwinąć i wtedy się ma trochę suchego podłogi na graty, albo można go zostawić z tej strony, na przykład jakby woda nie podciekała czy coś. A można go też zrolować ewentualnie. No ale zaczynamy od przypięcia 2 środków boków. Jak już to postawimy, to też jeszcze obejdziemy. Pętelka, kołeczek. Teraz tu nam się zrobiła linia. Dolna krawędź schronienia. I teraz musimy wziąć róg i przypiąć tak, żeby tutaj był jak najbliżej 90 stopni. Nie trzeba mieć kątomierza, no ale żeby było równo. Tak się starałem wycyrklować, żeby mi pieńki bez przesuwania weszły w to schronienie. Zobaczymy jak mi wyjdzie, nie? 90 stopni będzie tu. To wtedy ściany będą pianowe, bo można sobie zrobić też tak, że ściany będą trochę bardziej rozwarte i on wtedy będzie niższy i będzie głębszy, nie? Będzie więcej miejsca. To już sobie wycyrklować trzeba co się chce, bo to zależy od tego co się chce osiągnąć,
czy schronienie przed deszczem, wiatrem, czy wiatkę taką siedzeniową, nie? Jest 50 stopni, no tu bym powiedział. Z drugiej strony to samo. Patrzymy, jakie wysokie powinny być kołki teraz. Kołki mam dłuższe, ale można dać pod kątem, nie? Może jeszcze wspierać ścianę przed wiatrem. A może sobie zrobimy regulator, co? Tu się reguluje, a tu nigdzie nie pójdzie. Musiałem przyspieszyć. Zastanawiałem się, dlaczego nie chce mi się naciągnąć. To. Ale oczka są nierówno nabite. Niezła chałupa, co? A tu jest jeszcze daszek, nie? Z którego można sobie odbity nad ogniskiem zrobić ciepłołap. No i oczywiście dymołap. Jakby to rozbić na cięciwie, to by lepiej pewnie naciągnął, nie? To. Albo jakbym miał plandekę nylonową, gdzie uczciwie równo są wszyte pętelki, czy tam mocowania. Ja to robiłem z Helikonowskiej 3×3, też brązową mam. Nawet film na pewno nagrywałem z tym rozstawieniem, tylko z 3×3. No i to jest wtedy takie jedno przykurczone, jednoosobowe stanowisko do spania, nie? Większość się robi na kolanach, w kłódki i tak dalej, no bo jest niskie. Wariacją tego jest Baker Stand. Bardzo podobny, tylko że no tu ma prosty daszek i nie jest do ziemi, tylko tam ma podniesienie. To też gdzieś kiedyś widzieliście, bo szyliśmy. Ja mam taki w kanciapie duży namiot traperski, nie? Z bawełny. Muszę się rozejrzeć za plandeką 4×4. Oprócz Didi, bo te Didi 4×4 to są ciężkie jak nieszczęście. Nie chciałbym tego targać. Ale generalnie koncepcja mi się podoba i w tym wymiarze bym sobie gdzieś pomieszkał, nie powiem. Może na wiosnę w Izerach, czy coś? Chociaż w Izerach hamaczek jest wygodny, bo tam często nierówno i mokro. Jak przyjedziemy następnym razem, zobaczymy w jakim stanie będzie stało. Jak się da wsporniki drewniane po bokach, to jest dosyć wytrzymałe też na podmuchy boczne, a jak chcecie mieć niższe to schronienie, a głębsze, to można dać krótsze te wsporniki i wtedy rozłożyć bardziej ściany, one nie muszą być w pionie. Jak się je da trochę szerzej, no to są mniej podatne na wiatr, bo wiadomo, nie będzie takiego płaskiego, prostego żagla. No tutaj ten napór wiatru jest największy, nie? W tym momencie. Ale tu też jestem zasłonięty drzewami, więc tutaj nie powinno być tragedii. Dlatego tak, żeby specjalnie było wyżej, żeby też trochę światła tam wpadało, no można by w terenie to rozłożyć trochę. Szczególnie jak mniejsza plandeka, żeby mieć też kubaturę, żeby się położyć tutaj w poprzek. Cholerka, znowu mnie ciemność napadła. Pierwszy raz robiłem 4×4, fajne. Używałem 3×3, mniej wygodnie, ale to jest już w ogóle do życia, nie? Chałupa. Ale nawet jak macie 3×3, to warto spróbować, bo to jest fajne schronienie i właśnie można bez drzew na kijkach trekkingowych można sobie głębsze, niższe, z bardziej rozstawionymi tymi bocznymi ścianami, można tak jak ja z pionowymi. Ja myślę w ogóle, że ten gunia, to rozstajenie gunia to też może gdzieś tam to było inspiracją jakąś tam. A chciałem wam coś powiedzieć o instagramowych i youtubowych takich schronieniach, bo ostatnio rozmawiałem z kolegą, który się dopiero zaczyna interesować. No i depresja, nie? Jejku, to takie piękne i mech i to i tak. No przecież wiadomo, nie? Że to na zdjęciach instagramowych no to jest prawdopodobnie budowane przez kilka osób, albo przez jedną, ale to nie robi się tego w weekend, nie? I też wiadomo, ile to jest materiału. Musimy trochę oddzielić to, co jest takiego ładnego pro na fotkach, bo to kupa roboty, no i wiadomo, nie? Że to w takich naszych warunkach, nawet jak się jedzie, nie wiem, na tydzień czy coś, to zbudować coś takiego, przede wszystkim ilość materiału, nie? Co? Z wycinki? Co? Szukać susz? No nie? To korci, a później wiadomo, jak to się kończy. Wszyscy z nas, którzy chodzą po lasach, się czasami natkną takiego kartofla, nie? Takie pozostałości. To nie ma sensu. Lepiej sobie wziąć plandekę i sobie ćwiczyć raz takie rozstawienie, raz takie kombinować. Jest tego przecież oporowo, nie? To ciężko wymyślić nowe rozstawienie, bo już chyba naprawdę wszystkie możliwości zostały gdzieś tam przez kogoś przepracowane. No chyba, że gdzieś na siłę, cudowanie, ale to tak też, nie? Keep it simple, stupid, jak to mówią. Dla wszystkich, którzy zaczynają przygodę, nie patrzcie tak 1 do 1 na te instagramowe czy youtube'owe, takie te super wybudowane rzeczy, bo to zazwyczaj jest albo pod film, albo pod fotki, ale no to tak w życiu to nie wygląda, nie? Za dużo roboty, za dużo spalonych kalorii, za dużo latania. A teraz przepraszam, ale mam jeszcze kiełbaskę sołtysa. Nie chcę się obżerać oczywiście na wieczór, ale no muszę sprawdzić kuchnię. Sami rozumiecie. Szacuneczek.